Witamy serdecznie, pozdrawiamy w kolejnym dniu z Wietnamu. Dzisiaj postanowiliśmy wyjechać z Ho Chi Minh City i udać się na wycieczkę krajoznawczo-historyczną. Dzisiaj będziemy oglądać tunele, które powstały tutaj za czasów wojny przeciwko Amerykanom. I może uda nam się jeszcze podjechać do delty Mekongu. Taki jest plan. A na razie pierwszy przystanek, za nami rzeka Saigon. Tunele Hu Chi. Do tuneli z miasta jechaliśmy około 2 godzin. To nie jest daleko, bo to 60 km, ale rzeczywiście koreczki są całkiem duże. No a teraz robimy sobie foteczki i będziemy niedługo rozpoczynać zwiedzanie tuneli. Rzeka Saigon wygląda na naprawdę potężną, ale też powiedziałbym, że jakaś strasznie wielka nie jest, przynajmniej w tym momencie. Ciekawe, gdzie tu się te tunele zaczynają, bo to nas dzisiaj najbardziej interesuje. Pan przewodnik opowiadał nam bardzo ciekawą historię, straszną historię tej wojny, powodów zbudowania tych tuneli i tego, jak się w tych tunelach żyło. Mam nadzieję, że nigdy więcej takie coś nie będzie potrzebne, ale naprawdę fajnie poznać taką historię, żeby wiedzieć, co się działo i jak straszna potrafi być wojna. Ja jeszcze dodam tylko, że my w tym filmie na pewno nie będziemy oceniać. My chcemy poznać to, co Wietnamczycy mówią na ten temat. Chcemy poznać sytuację z ich strony. Część historyczną zostawiamy historykom, także tutaj naprawdę bardzo daleko od jakichkolwiek ocen, kto miał rację, gdzie miał rację. Postaramy się pokazać obiektywnie to, co można tutaj zobaczyć. Oto i nasza grupa, z którą dzisiaj zwiedzamy. Mamy na pokładzie 6 Niemców, 2 Hindusów, no i my 2 z Polski. Także nie jest to duża grupa. Takie grupy lubimy najbardziej. Już się trochę z nimi asymilujemy, zaprzyjaźniamy. A tymczasem idziemy zwiedzać tunele. Patrzcie, jaką fajną koszulkę ma Gabi. Tutaj już widać plan, co można tutaj zwiedzać. Widać, że kompleks ogromny, a same tunele podobno bardzo wąskie i malutkie. A tak rosną jackfruity. One są bardzo często mylone z durianami. One lepiej smakują, lepiej pachną i można je tutaj dostać bardzo często. Jesteśmy już na terenie tuneli i miasteczka, także tutaj widać jakieś zabudowania. My będziemy teraz wchodzili w dżunglę, no i nie można się zgubić. Jesteśmy teraz w miejscu, gdzie ogląda się różnego rodzaju tunele, to jak wyglądały, to co się robiło. To co mogę Wam od razu powiedzieć, to taki immediate feedback. Jest tu strasznie dużo ludzi, strasznie dużo grup, także trzeba czekać na swoją kolej. Szkoda trochę, ale z drugiej strony fajnie, że tyle ludzi chce się uczyć o historii. Tu widzicie wejście do tuneli. Jak widzicie, jest naprawdę malutkie. Ledwo można się zmieścić. Naprawdę zabawa dla chudziutkich. Dało się. Dobra, Gabi wchodzi do tunelu i zaraz zobaczymy. No, udało się. I zobaczymy, czy wyjdzie. Jej. Jestem już po wejściu i wyjściu z tunelu. Było tam bardzo ciasno, bardzo duszno i wbrew pozorom, jeżeli ktoś jest niższy, to będzie mu trudno wyjść, chyba że ma mocne ręce, bo trzeba się naprawdę tak podciągnąć, żeby wyjść, ale jest tam całkowicie ciemno. Ja nie wiem, jak oni tam się obracali i znajdowali ten tunel, którym tam się dalej wchodziło. Jestem pełna podziwu dla tego, co wymyślili, jak oni to tutaj zorganizowali. Teraz idziemy oglądać kolejną rzecz. To wszystko jest niedaleko siebie, więc nie ma za dużo chodzenia na razie. Takie pułapki można tu wszędzie spotkać.
leading to the entrance, connect underground. They using the bamboo. Okay, you see. No tak właśnie oddychali pod ziemią, budowali takie specjalne mini szyby wentylacyjne i oddychali dzięki tym dziurkom. Tam wkładali rurkę bambusową, żeby mogli oddychać pod ziemią, a żeby pies nie wykrył, że tam są jacyś ludzie, jakieś zapachy, to raz, że byli cicho cały czas, a dwa, w późniejszym etapie wojny wsadzali tam mundury amerykańskich żołnierzy, żeby pies nie wyczuł Wietnamczyków. A tu możecie zobaczyć, jak wyglądały te oryginalne tunele. Tam jak wejdziecie głębiej, wszystko widać, jakie były malutkie. Gabi wchodzi, będzie sprawdzać, jak tunele wyglądają. Jak było? Było nisko. Na środku tylko taki malutki do czołgania się tunelik z jednej strony i z drugiej jeszcze mniejszy. To jest poniżej moich kolan, więc nawet nie dam rady się tam wczołgać. Tutaj więcej tych otworów na powietrze, żeby mogli oddychać. A teraz idziemy oglądać czołg. Tutaj, jak widzicie, można sobie wejść do czołgu, można sobie usiąść na czołgu. Na co macie ochotę, to możecie zrobić. Nie ma tu żadnych ograniczeń. Wycieczka bardzo nam się podoba, można się bardzo dużo nauczyć. Dowiedzieliśmy się sporo o samej historii wojny, to po pierwsze. Dowiedzieliśmy się też, jak się czuli tutaj Wietnamczycy odnośnie Wietnamczyków, którzy przychodzili z północy i też odnośnie oczywiście wojsk amerykańskich. Dowiedzieliśmy się bardzo dużo odnośnie życia w tunelach, czyli jak się załatwiali do specjalnych pojemników metalowych, które nie przepuszczały zapachów, wynosili to w nocy. Jak ktoś umarł albo został zabity, to oczywiście też trzeba było ciała się pozbyć. Bardzo interesujące było to, że żołnierze amerykańscy wykorzystywali psy tropiące, więc żeby zmylić psy, mundury amerykańskich żołnierzy były wkładane do tuneli, dzięki temu psy myślały, że są tam Amerykanie. A to, co słyszeliście przed chwilą, to są strzały z amerykańskiej i radzieckiej broni, bo tutaj jest strzelnica i jak ktoś chce sobie z kałacha postrzelać, to more than welcome. I to jest podobno jedyne miejsce w Wietnamie, gdzie można strzelać, tak, nie będąc wojskowym. Nie ma szans, żeby... Ja bym mogła przejść nad tymi tunelami, pułapkami i w życiu bym ich nie zauważyła, naprawdę. One są takie malutkie. Ci ludzie tutaj byli tacy malutcy i chudzicy, że no, niewiarygodne to jest. Tutaj pan nam mówił, że taki standardowy Wietnamczyk wtedy ważył 40 kg i miał 1,50 m, maksimum 1,60 m, więc to też był taki duży plus przy tych walkach. To nie zmienia faktu, że Amerykanie rzeczywiście stosowali bardzo drastyczne metody, żeby Wietnamczyków wykurzyć z tych tuneli, co było naprawdę przerażające. Zgadzam się. A teraz dotarliśmy, jak słyszycie, na Strasznie głośno. Teraz, jak widzicie, my chodzimy po dżungli, też jak oglądaliście czy Rambo, czy jakiekolwiek inne film o Wietnamie, to zawsze byli w dżungli, a pan nam powiedział bardzo ciekawą rzecz. Tutaj, gdzie widzicie, gdzie były te walki, gdzie są te tunele, to tu żadnych drzew nie było. Te wszystkie pułapki, te wszystkie schrony, one były na równej ziemi, więc bardzo ciężko było rzeczywiście je ukryć, a mimo wszystko się udawało. Tutaj macie przykłady pułapek, jakie wykorzystywali Wietnamczycy, żeby ranić Amerykanów. Co jest ciekawe, te pułapki nie miały zabijać, miały tylko ranić po to, żeby zranić amerykańskiego ducha. And last one, seesaw. When enemy come, they kick the door. And we open the door. When the door reopen, 1, 2, 3, fell.
when you step there, so very quickly for hit inside the meat. No dobra, słuchajcie, tak wygląda strzelnica. Naprawdę walą tu z mocnych dział. Także jak ktoś lubi, to może sobie popróbować. Tutaj zaraz sprawdzimy, ile to kosztuje. My to raczej jesteśmy przeciwko broni, więc niekoniecznie, ale naprawdę są tu nawet takie tak zwana broń Rambo. Tak wygląda. Tak widzę teraz, że tutaj można strzelać z Kałacha, z AK. Można strzelać z broni M1, M16 i M30. Do wyboru, do koloru. Dostajecie też ochraniacze na uszy. No i możecie się trochę wyszaleć. Takie strzelanie kosztuje 60 000 dongów. Bierzecie amunicję i idziecie na strzelnicę. Słuchajcie, uciekamy z tej strzelnicy, bo po pierwsze jest głośno, po drugie, tak jak mówiliśmy, nie lubimy za mocno broni, po trzecie jest chyba ze 40 stopni w cieniu, a tam była straszna patelnia. W każdym razie, jeżeli chodzi o to strzelanie, 60 000 dongów taka przyjemność kosztuje. My tu mieliśmy 10 dosłownie minut, także trzeba szybko się decydować. Z naszej grupy nikt nie chciał, także idziemy do tunelu. No i wchodzimy. Jest wąsko, a będzie jeszcze wężej. Idziemy dalej w dół. A teraz przynajmniej tu jest światło. Jeśli mi nie wierzycie, to przede mną jest Mikołaj. Jestem. Wait. Okay. Oh, this is the air. Oh yeah, you can feel it. Yeah, plenty of 440. Mikołaj How znalazł many minutes long you want? powietrze. No i wyszliśmy. Nie było łatwo. Yes, you follow me. Follow guy, right? Okay, 1 minute, follow me. Go out this way. Chodzimy na górę. Można tutaj przejść różne długości. Wyszliśmy, my przeszliśmy tylko 20 metrów, a można tu przejść jeszcze 40, 60 albo 100. Naprawdę, ja nie jestem zbyt szeroki ani wysoki, ale ja się w barkach nie mieściłem. Także naprawdę było ciężko. No i też trzeba było w pewnym momencie po prostu iść na 4 łapach. Także jestem pełen podziwu dla Wietnamczyków, że wytrzymali tak niektórzy po 10-12 lat. A czym dalej w ten tunel, tym się robi węższy, więc nie chcieliśmy ryzykować. Ale widzieliśmy też te miejsca z dopływem powietrza i nawet sprawdzałem, czy to powietrze dopływa perfekcyjnie, także naprawdę inżynieria też wchodziła tutaj w grę. Sandały używane do przemieszczania się i zakładane na ręce podczas czołgania się były robione z gumy. Tutaj pan pokazuje, jak się wyrabia i jak one wyglądały. It's up to you. I give all you fine. So you smoke come outside. When you cook in here, we don't see smoke. No smoking. Wiecie, 40 stopni, a tutaj takie ognisko. Nadaje klimatu. Okay, chamber. Tam się gotuje. Make sure the last smoke A tym come up. wychodzi tu. Smoke look like the fog. In the war time, they build so far away. Popatrzcie, kuchnia była tam. Za tym państwem jest Hiszpanii. A tutaj jest pokazane, jak wychodzi powietrze. W czasach wojny te wyloty powietrza były około 100 metrów od kuchni, tak żeby wróg nie mógł tego znaleźć. I gotowano również tylko i wyłącznie w nocy. Za dnia amerykańscy żołnierze przemierzali te tereny, więc zachowywano się cicho, nie wydawano dźwięku, nie gotowano, nic nie robiono pod powierzchnią, natomiast w nocy odbywało się całe życie. A teraz będziemy próbować tapioki, maniok z cukrem i z orzechami. Tak się tutaj to je. I to było główne pożywienie przez lata ludzi, którzy żyli w tunelach. Bo to są korzenie, które można było tam dostać.
Dobry. Słuchajcie, smakuje jak ziemniak, jest to ziemniak i tyle w temacie. Jedyne co tu nadaje smak to te orzechy i cukier, a jak tego nie było, no to po prostu jakbyście jedli takie ziemniaki bez soli. No dobra. Ale znaczy, jakby Jest to miał... to przez 12 lat codziennie. Oni tutaj mieli tylko 2 posiłki dziennie. Przez 12 lat się ukrywali w tych tunelach, to jest niesamowite. I jakby to był jeden mój posiłek, to strasznie niedożywienie. Nie dziwię się, że było mnóstwo chorób. Wcale nie chcę się Gabi podzielić. Proszę. Dziękuję. A teraz kończymy już naszą wycieczkę po tunelach Pucci. Wracamy do autobusu i będziemy, mam nadzieję, jechać na lunchek. Bo ten maniok sprawił, że jesteśmy troszkę głodni. Tutaj oczywiście można przyjechać samemu też, można przyjechać na cały dzień, natomiast taka wycieczka z przewodnikiem według nas jest super, no bo można się dowiedzieć bardzo dużo ciekawostek. A na teren tuneli prowadzą takie tunele. Tak się przechodzi. Mikołaj się jeszcze próbuje dowiedzieć czegoś, jakichś dodatkowych informacji i mam nadzieję, że się podzieli z nami później. A tak wyglądała lokalna broń. Nie była to maszynówka, ale niestety na początku wojny Wietnamczycy nie mieli karabinów maszynowych. AK-47, czyli to co później dostali Wietnamczycy, a tam M16 jest amerykańskie zakładam. Jeśli ktoś chce przyjechać samemu, to tutaj są ceny biletów. 125 000. Nie rozumiem wietnamskiego, ale chyba tak. Mieliśmy teraz małą przerwę, mianowicie poszliśmy coś zjeść. Po jedzeniu wsiedliśmy w busa i przejechaliśmy nie wiem ile kilometrów, ale jechaliśmy około 2 godzin i jesteśmy teraz w delcie Mekongu. Jak widzicie, za nami już jest rzeka, są łódki, my zaraz będziemy na jedną z nich wsiadać i zaczynamy nasz rejs. I nie okłamujemy Was, to jest inna rzeka niż ta, którą widzieliśmy wcześniej. Dokładnie. Sam Mekong ma swoje początki w Chinach, przepływa przez 6 krajów, takich jak Wietnam, Laos, Kambodża, Birma czy Tajlandia. A tymczasem my jesteśmy już przy naszej łódce i będziemy wsiadać na rejs. Dostaliśmy od pana przewodnika i pana kapitana po świeżym kokosku. No i cóż, ruszamy w rejs. Dodam jeszcze tylko, że jest to największa rzeka na Półwyspie Indochińskim i obiecujemy wam, że to nie jest ta sama rzeka, przy której byliśmy przed chwilą. A po wypiciu pan otwiera kokosa, robi łyżeczkę i można jeść. If you love candy with the sugar, it's another reason why you can consider buy some banana, coconut candy, less frozen. Banana. No i wylądowaliśmy już w wiosce. Zaraz będziemy patrzeć, jak się robi cukierki kokosowe bez cukru. To pan mówi, że to jedno miejsce, gdzie nam będą chcieli coś sprzedać, żebyśmy się nie martwili. Zależy to tylko od nas. A później bierzemy tak zwane Lamborghini, czyli lokalnego tuk-tuka i jedziemy, żeby popłynąć do Mekongu. Szybka lekcja, jak się robi cukierki. Tutaj zbieracie kokoski, tutaj się je rozupuje, a później bierze się miąższ. Tutaj się wszędzie wyciska mleko kokosowe tak, żeby 100% zostało miąższu, a mleko kokosowe osobno. Łuski z kokosu wrzuca się do pieca, tu się robi melasę na cuksy. Przechodzicie do kolejnego stołu. Tutaj macie jednego wielkiego cuksa, którego kroicie, formujecie, a później tutaj kroją w małe kawałki i układają. I pakują oczywiście. No i na koniec pani tam sprzedaje 60 000 dongów, 120 000 dongów, 40 000 dongów, zależy od opakowania. Wiecie, wizyta w sklepie, jak to wizyta w sklepie. Nastawieni ludzie, że turyści coś kupią, ale akurat w tym przypadku muszę przyznać, że
To jest naprawdę fajne, tu nikt was do niczego nie zmusza. Jeżeli macie ochotę sobie popróbować wszystkich smaków, to próbujecie i po prostu odchodzicie. Tutaj też można spróbować jeszcze alkoholu z węża. My pewnie nie będziemy, przynajmniej ja nie będę, ale damy wam znać, czy ludzie przeżyli. Jeżeli chodzi o cukierki, naprawdę mega dobre. Jeżeli naprawdę są bez cukru, to w ogóle super. Koledzy Hindusi już oczywiście zakupy robią. Tak jak mówię, my raczej nie będziemy próbować, ale fajnie zobaczyć coś takiego, jak to wygląda, jak to się robi. No i patrzcie tutaj. Banana seed, 5% sugar and rice water, and the coconut. A tak wygląda alko z kobry. Gabi spróbowała już kokosowego wina. Ohydne. No to teraz Gabi próbuje bananowe. Zdrówko. O, sam alkohol. Teraz czas na kobrę. Nasze zdrowie. O, I'm drunk. Idziemy już takimi kanałami i szukamy naszego Lamborghini. Nasz VIP Tours przed nami, nasz przewodnik. To jest najlepsza firma w mieście. A oto i nasze Lambo. No idziemy dalej. Pan w drodze nam opowiadał trochę o tej wsi, w której jesteśmy. Na tej wsi mieszka 27 000 ludzi, także nie jest to taka wcale mała wieś. I 62% ludzi to buddyści. Także wszyscy wierzą tu w karmę, wszyscy wierzą tu w dzielenie się dobrymi informacjami, a złe informacje zachowują dla siebie. I każdy chce postawić chatę. a jak ma chatę, to chce postawić sobie grób, żeby sobie w nim odpocząć w ciszy. Mała przerwa na owocki. Mamy dragon fruta, mamy mini bananki, mamy jackfruta, mamy mango i mamy arbuza. Zaraz pani będzie jeszcze nam śpiewać tutaj. Nie mogę się doczekać. Gabi twierdzi, że pani nam tak śpiewała ostatnio, ale ja nic nie pamiętam. Byliśmy tu na owocu. Tym razem nie będzie pani, a panowie będą grać. Dobra, jest pani jednak. Điệu lý cái mân và viết nỗi thương chờ. Koniec tych śpiewów. Ja już rozumiem, kochanie, dlaczego ty to wyparłeś po prostu ze swojej pamięci. Chociaż ja nadal uważam, że zapamiętam to na długie lata. Mam nadzieję, że śpiewy wam się podobały. Tak samo jak nam, bo były bardzo interesujące. No a teraz, sorry, wpadam w palmy. Idziemy nad rzekę. Znaleźć jakiegoś Saipana. A jeszcze dodam, że to jest naprawdę super miejsce, żeby przejść się na spacer. Można zobaczyć sobie kokoski, można zobaczyć sobie bananki, można zobaczyć jakieś zwierzaczki. Także naprawdę jest spoko. No a teraz co? Idziemy do łódki. I dosłownie na wyciągnięcie ręki kokosy. Naprawdę wszystko jest bardzo nisko. Nie ma problemu, żeby sobie złapać i zjeść prosto z drzewa. Już siedzimy na łódce naszej kolejnej atrakcji i będziemy płynąć w takich łódeczkach kanałami po Mekongu. Takimi łódeczkami płyniemy, które mieszczą 4 osoby. Każda osoba siedzi na jednym stanowisku. A tam pani za mną wiosłuje. Płynięcie tymi kanałami naprawdę zapamiętałam jako jedno z lepszych wspomnień
z Wietnamu, z naszej ostatniej wizyty. Sami zobaczcie zresztą, jakie ładne kolory. Jak to fajnie wygląda. Niestety słońce. Tak, jak widzicie, słońce nam nie pomaga w zrobieniu fajnych szocików, ale na szczęście pomaga nam pani, bo czasem słońce nam zakrywa. Ale tylko słuchajcie się w tą ciszę i w te odgłosy. Jak to fajnie jest. Jedyne co tu słychać, jak Gabi mówi. Przepraszam. Rzeka czyściutka, przejrzysta. Naprawdę, jak na Karaibach. Identyczny kolor. No i wypływamy na szerokie wody Mekongu. Kanał się skończył, pewnie zaraz będziemy wpływać w kolejne. I jesteśmy z powrotem na łódce, którą dopływaliśmy tutaj. Przejażdżka tymi łodziami, mega super, naprawdę polecam. Ja byłam w stanie głębokiego relaksu, jak była taka cisza i tylko było słychać uderzenia wiosła o wodę. To naprawdę super. Natomiast na tej wycieczce ta przejażdżka była bardzo krótka, bo praktycznie jednym kanałem tylko płynęliśmy. A parę lat temu, jak byliśmy tylko i wyłącznie w rzece w delcie Mekongu na całej dniowej wycieczce, to ta wycieczka, przepłynięcie tymi łódkami była znacznie dłuższa. Przynajmniej tak to pamiętamy. I w promieniach zachodzącego słońca żegnamy się z tą rzeką i Doliną Mekongu. Jeśli widzicie moją koszulkę, to jest ona just for you, specjalnie dla Was. My już wysiedliśmy z łodzi. Ogólnie ja daję tej wycieczce takie 8,5 na 10 albo 4,5 na 5. Naprawdę świetna pierwsza część dnia. Później ten przejazd tu trochę długi, ale to nie jest wina wycieczki, to jest nasza wina, że chcieliśmy wszystko robić razem. Jedyne, czego mi zabrakło tak naprawdę, to żeby ta przejażdżka po kanałach była naprawdę 15 minut dłuższa. Wtedy to by było super optymalne i nikt by do niczego się nie mógł przyczepić. Całkowicie się zgadzam, ale dzięki temu, że połączyliśmy w wycieczce te Cu Chi Tunnels i tutaj tą deltę Mekongu, zobaczyliśmy wszystko w jeden dzień, co tutaj ten region ma do zaoferowania. Poprzednio byliśmy na jednodniówce tylko w delcie Mekongu, dodatkowo widzieliśmy świątynię, pagodę, która tutaj jest nieopodal. Która z tych wycieczek lepsza? Według mnie ta, bo więcej się zobaczy i ta pierwsza część dnia naprawdę była super. Tutaj trochę tak bardziej to jest przyspieszone, ale warto. Tak, ja też uważam, że zdecydowanie jeżeli bierzecie wycieczkę, to bierzcie tą wycieczkę taką kompletną, żeby zrobić te dwie główne rzeczy w jeden dzień. Jest optymalnie, jest fajnie, jest tanio. My zapłaciliśmy $43 za taką wycieczkę, są 44, także naprawdę niezbyt dużo. No dobra, a teraz zachodzi już słońce. Nas czeka jeszcze 1,5–2 godziny z powrotem do hotelu busem. Także dzięki wielkie, że zostaliście do końca. Dzięki wielkie, że obserwujecie nasze podróże. Mamy nadzieję, że będziecie lajkować, subskrybować i pisać komentarze. My się żegnamy. To ostatni odcinek z Wietnamu. I widzimy się w następnym kraju. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa!